I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. Często w grach wcielamy się w bohaterów, którzy są uosobieniem dobra. Ratują świat, pokonują złoczyńców, pomagają słabszym. Ale czy na pewno są tacy dobrzy? A co jeśli nasze dobre postacie nie są takie krystaliczne, jak próbują nam przedstawić deweloperzy? Dziś przyjrzymy się kilku przykładom bohaterów, których działania budzą poważny dysonans poznawczy. Ale zacznijmy najpierw od serii GTA. Tutaj nikt nie udaje, że gramy dobrymi ludźmi, wręcz przeciwnie. Od początku wiemy, że kierujemy przestępcami, gangsterami, mordercami itd. Ta brutalność wśród bohaterów GTA, ich czyny nie budzi dysonansu poznawczego, jak w przypadku bohaterów z innych gier. W końcu gramy postaciami łamiącymi notorycznie prawo. Fucking shit! Cut! Na pierwszy ogień Nathan Drake z Uncharted. Przyjrzyjmy się takiemu Nathanowi Drake'owi z serii Uncharted. Nasz kochany poszukiwacz skarbów to złoty chłopak o wielkim sercu, awanturnik, który szuka zapomnianych artefaktów, ale w każdej części serii Uncharted robi to, zostawiając ze sobą dziesiątki, jeśli nie setki ciał. Można powiedzieć, że to taka szczególna wersja Indiana Jonesa, który nie ma problemu z eksterminacją całych armii najemników. Adios, asshole. Wesoły, uroczy, zabawny. Podobnie jest z Larą Croft. W początkowych scenach rebootu Tomb Raidera widzimy, jak płacze nad zabitym jeleniem, jej pierwszą ofiarą. Jest wtedy młoda, niedoświadczona, pełna empatii. Ale wystarczy kilka godzin gry, by zmieniła się w bezwzględną zabójczynię, która eliminuje całe grupy przeciwników bez mrugnięcia okiem. Jasne, niby można te działania usprawiedliwić w imię wyższego dobra. Chce uratować swoich przyjaciół, zabija grożące im ludziom z sekty. Ale kolejny w części gry po prostu szuka zaginionej cywilizacji i znowu zabija mnóstwo ludzi. Nathan Drake i Lara Croft to dwie strony tej samej monety. Bohaterowie, którzy dla skarbu i przetrwania nie cofną się przed niczym. Joel z The Last of Us to kolejna postać wykreowana przez studio Naughty Dog, która morduje na swojej drodze mnóstwo ludzi, ale jednak którą łatwo polubić. Jednakże różnica pomiędzy nihilistycznym nim a wesołym Nathanem Drake'em jest taka, iż Joel żyje w postapokaliptycznym świecie i walczy o swoje przetrwanie, jednocześnie próbując dostarczyć dziewczynkę, dzięki której powstanie lekarstwo na zarazę, która spustoszyła cały świat, co po części można usprawiedliwić jego działania. Joel to ochroniarz, ojcowska figura dla Ellie, ale jego ostateczna decyzja, gdy musi już ją podjąć, tu duży spoiler, jeśli ktoś jeszcze nie grał tą 10-letnią ponad grę, to nie wybór bohatera ratującego świat, tylko egoistyczny akt, który może skazać ludzkość na zagładę. Czy uratowanie jednej osoby, swojej przybranej córki w tym przypadku, kosztem miliona, czyni go dobrym człowiekiem? To pytanie, które każdy z nas musi zadać sobie sam. I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. You fucking animal! Carrie, shut the hell up. Come on, baby girl. I got you. I got you. W Plague Tale wcielamy się Amisję, która chroni swojego młodszego brata, nosiciela tajemniczej skazy.
W pierwszej chwili wydaje się, że to piękna, poruszająca historia, ale im dalej las, tym bardziej widać, że Amicia staje się bezlitosną maszyną do zabijania. Młoda dziewczyna, która zaczynała jako ofiara losu, w pewnym momencie morduje całe oddziały, a nawet w pewnym momencie jej towarzysze sugerują, żeby trochę przystopowała. You have to stop! Rob, you're just scared. You have to try veering to them. Yes, follow me. Good talk. Stop her! Gdzie kończy się obrona, a zaczyna się masowa rzeź. Dodatkowo, gdy matka rodzeństwa ginie na ich oczach, a misja wykorzystuje swojego małego brata i jego niesamowite zdolności do kontrolowania szturu do zemsty i do wymordowania całego oddziału żołnierzy. I'll be a better mother. I'll be a better mother. You need more rats. Please. She's stuck. Take her down. Call more. They'll go for blood. There's no blood. Let the rats eat them. What are you doing? Jaki dobry człowiek zmusza małego chłopca do zabijania? I tu jeszcze warto dodać, że przynajmniej w przeciwieństwie do Nathana, w pewnym momencie gier Amicia ma wyrzuty sumienia. I don't care. They're all dead now anyway. Wojna nigdy się nie zmienia. Zawsze chodzi o to, by zabić tych drugich i nigdy nie jest dobra. W Conscript wcielamy się w żołnierza francuskiej armii podczas I wojny światowej, czyli teoretycznie należymy do tych dobrych. Jest to survival horror, w którym w rolę potworów wcielają się Niemcy. Tu twórcy dokonali ciekawego zabiegu, a mianowicie czasami przy ciała zabitych przez nas żołnierzy znajdujemy fotografie ich bliskich, rodzin, dzieci, co uświadamia nam, że przeciwnicy to tacy sami ludzie jak bohater gry, co może wywołać tym razem u gracza wyrzuty sumienia. Silent Hill 2, zarówno oryginał jak remake, to jedna z tych gier, które trzymają w niepewności do samego końca. Wcielamy się Jamesa Sutherlanda, który przybywa do tytułowego miasteczka w poszukiwaniu swojej zmarłej żony. W trakcie gry towarzyszy nam przekonanie, że James jest niewinną ofiarą zwabioną przez złowieszcze siły miasteczka. A potem, tu uwaga, naprawdę duży spoiler, dowiadujemy się, że to on zabił swoją żonę. Wręcz widzimy nagranie, na którym dusi swoją żonę. Do tego podczas rozgrywki dostajemy poszlaki, jakoby nie był wiernym mężem. Czy wciąż możemy mówić o nim, że jest dobrym człowiekiem? No wątpię. Również wśród superbohaterów widać, że jest coś nie tak. Batman z serii Arkham Knight nie zabija. To jeden z fundamentów jego kodeksu moralnego. Ale w Arkham widzimy, że to nie oznacza łagodnego traktowania przeciwników. Połamane kości, utrata przytomności, trwałe uszkodzenia ciała. To wszystkie efekty niezabójczych metod Batmana. Czy można być bohaterem, który zostawia ze sobą całe oddziały ludzi, którzy już nigdy nie wrócą do pełni zdrowia? Na pierwszy rzut oka seria Pokémon to historia o przyjaźni między trenerami a ich stworzeniami. Ale czy na pewno? Przecież trenerzy łapią dziko żyjące całkiem inteligentne stworzenia. Odrywają je od rodzin, od ich naturalnego środowiska i zmuszają do walki na arenach. Walka do omdlenia, ciągłe pojedynki, a wszystko to pod hasłem najlepszej przyjaźni. Dla mnie to jest nęcanie się nad tymi wirtualnymi stworzeniami. I niby ratują świat przed zespołem R, czy też inną organizacją, chcą zdobyć władzę nad światem. Ale czy to naprawdę świat, w którym dobro zwycięża? Na koniec, a co powiecie na Mario? Tak, ten wesoły hydraulik, który teoretycznie ratuje księżniczkę, całe królestwo za każdym jebanym razem, ale w rzeczywistości masakruje całe populacje stworzeń, które zostały zniewolone przez Bowsera. Kombasy, kupas, oni mają wyboru, wykonują rozkazy
I dla niepoznaki twórcy gry mówią o pokonaniu przeciwników, a nie zabijaniu. No bo przecież źle by to wyglądało, gdyby w grze dla dzieci sloganem gry byłoby zabij wszystkich zamiast pokonaj wszystkich, uratuj świat, i tak dalej, i tak dalej. I tak właśnie wyglądają nasze dobre postacie w grach. Często bardziej złowieszcze niż chcielibyśmy przyznać. Może to tylko gry, a może jednak warto zastanowić się, jaką historię naprawdę opowiadają. Napiszcie w komentarzach, które postacie według was zasługują na miejsce na tej liście. Don't worry about him, Nadine. These Dobranoc. guys don't kill anyone in cold blood. It's just not their style. You're in trouble now! Good work.